Witam stypendystów programu E-Banku Talentów. Nazywam się Maria Szabłowska, jestem dziennikarką radiową, telewizyjną, piszę też książki. Bardzo interesuje mnie scena muzyki rozrywkowej i także scena muzyki poważnej. I znalazłam się tutaj, by powiedzieć wam, jak zrobić karierę, czy jak stać się bardzo wartościowym artystą, bo te dwie rzeczy nie zawsze idą w parze. I od czego zacząć? Najpierw może powiem, że w całym moim życiu zawodowym nigdy jeszcze nie było dla młodych artystów z jakiejkolwiek dziedziny, ale teraz jesteśmy w dziedzinie muzyki szeroko rozumianej, nie było tak wielu szans i tak wielu możliwości pokazania się światu, zrobienia kariery, co za tym idzie, zarobienia też pieniędzy, które też są ważne, prawda? Nawet jak się jest uduchowionym, nie wiem, skrzypkiem, wiolonczelistą. Więc nigdy tak wielu szans nie było. Oczywiście te szanse dał internet, to co się stało ze światem w przeciągu ostatnich, 20 lat, może tak można by to zakwalifikować. Tylko że ten internet nie jest żadnym bogiem, jest środkiem do celu. I trzeba bardzo uważać, o tym później. Teraz chciałabym zacytować Stanisława Lema, który wielkim pisarzem był i on już pod sam koniec swojego życia, kiedy internet już opanował świat i pan Stanisław Lem także z niego korzystał, powiedział takie zdanie, które wam dedykuję. Gdyby nie internet, nigdy bym nie wiedział, że na świecie jest tyle głupich ludzi. I to jest naprawdę bardzo celne, bo będziecie korzystać z internetu w różny sposób, ale zawsze miejcie w tyle głowy, że to, co wam tam mówią czy pokazują, że to A może nie być prawda, B może to służyć temu, że was wykorzystają, i C, w ogóle trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Ale zakładam, że to już wiecie. No i teraz jak zrobić karierę w dzisiejszych czasach? Czy ja dobrze mówię, jak zrobić karierę, czy raczej powinnam powiedzieć, jak się stać doskonałym muzykiem? Bo to nie jest to samo. Bo ja naprawdę w czasie swojego życia zawodowego spotkałam rzeszę bardzo zdolnych osób, o których myślałam, że będą naprawdę wielkimi gwiazdami, którym się nie udało. Więc musicie też zakładać, że może się nie udać, ale mając to w tyle głowy, gdzieś tam w pamięci, tym bardziej trzeba się starać. Żeby w ogóle się za ten internet zabrać i coś tam w niego wrzucić, prawda, bo przeważnie od tego zaczyna się kariera, no to trzeba mieć coś do zaproponowania, czyli trzeba usiąść i zastanowić się, co ja chcę powiedzieć moim potencjalnym odbiorcom i przyszłym wielbicielom. I też co chcę powiedzieć tym moim odbiorcom, którzy w ogóle zobaczą mnie, usłyszą i pomyślą sobie, o Jezu, no nie. Więc tak trzeba zacząć myśleć. A co każda z was chce powiedzieć, to już siedzi w was. I teraz jeszcze takie zastrzeżenie, że w ostatnich latach, nie wiem, może 10 to się nasiliło, a może nawet dłużej, 15, bardzo dużo pojawiło się na świecie najpierw, a potem i w Polsce takich programów telewizyjnych typu talent show. To znaczy, że tam właśnie przychodzą ludzie, tam się pokazują po raz pierwszy w telewizji i dzięki temu zyskują sławę, pieniądze, nie wiem, wiarę w siebie i tak dalej. I te programy z jednej strony są pomocne, a z drugiej strony bardzo wiele mam im do zarzucenia, ponieważ one chcą mieć dużą oglądalność. Żeby mieć dużą oglądalność, trzeba mieć w programie przeboje. A żeby mieć przeboje w programie,
to muszą być znane piosenki, które ktoś już wcześniej zaśpiewał. I przeważnie w tych talent show młodzi artyści śpiewają cudze piosenki już niegdyś wylansowane. No i my możemy usłyszeć, czy oni to je śpiewają dobrze, czysto, czy mają jakąś ekspresję. Natomiast nie możemy się o nich prawie niczego dowiedzieć, prawie niczego, dlatego że ten wybór piosenek, bo żeby to jeszcze tak było, że człowiek przychodzi z cudzą piosenką do takiego programu, ale to jest piosenka, którą on sobie wybrał, czyli która w jakiś sposób już go charakteryzuje, ale przeważnie tak nie jest. Ci ludzie przychodzą do programu i dostają piosenki. Te piosenki są im przydzielane. Ja mówię teraz o rozrywce, ale przecież też przychodzą do talent show wirtuozi różnych instrumentów. No i wtedy może to jest lepiej, prawda? Więc nie dowiadujemy się tak wiele o danym artyście. No, tylko słyszymy, czy fałszuje, czy nie fałszuje, jak wygląda i tak dalej. Więc te talent show są swego rodzaju pułapką i wydaje mi się, że one zadziałały, bo wielokrotnie zadziałało to, że ludzie zyskali popularność, stali się rozpoznawalni, potem nagrali płytę i są w tej chwili wielkimi gwiazdami, że to działa tylko w momencie, kiedy ta osoba śpiewająca w jakimś, nie wiem, Voice of Poland, albo Mam Talent, albo no mnóstwo jest tych tytułów, ma już na siebie jakiś pomysł. To znaczy wie, co ona by chciała robić w przyszłości, a ten program telewizyjny traktuje jako taki krok ku karierze. Może być to krok bardzo dobry, a może być to krok fałszywy. Różnie się zdarza. I podam takie przykłady 2 karier, które dzieli chyba no, na pewno więcej niż 10 lat. Pierwsza to jest góralka z Twardorzeczki, Monika Brodka, która była naprawdę młodą dziewczyną, kiedy pojawiła się w takim programie i która go wygrała, ale to jest też charakter. To jest też charakter. Jak chcemy coś osiągnąć w życiu, w każdej dziedzinie, musimy mieć taki charakter, że nie będziemy się zrażać jakimiś uwagami takimi dołującymi. Trzeba je brać pod uwagę, ale nie zaraz się nimi przejmować. I musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć w muzyce. I ona właśnie była taką osobą. I bardzo szybko okazało się, że ona nie tylko potrafi zaśpiewać cudzy jakiś przebój, ale ona potrafi stworzyć przebój własny. Ona potrafiła od samego początku myśleć o sobie w sposób taki całościowy, to znaczy nie tylko co ona śpiewa, gra, ale też jak ona wygląda, jak się ubiera, jakie ma poglądy na życie, bo nie bała się zabierać głosu w różnych sprawach, jakie na drodze jej kariery stawały, takie sprawy społeczne. Więc to jest naprawdę dla mnie fantastyczny przykład no, bardzo fajnej i szybkiej kariery. Chciałam przypomnieć, że ona jak zaczynała, to miała naście lat chyba, może najwyżej 20, nie tak dokładnie pamiętam te daty. I to jest właśnie Monika, która cały czas z nami jest i która też fajnie tę karierę swoją prowadzi, bo ona absolutnie nie jest nachalna w tym promowaniu siebie i swoich utworów. Ona jest jakby już tak się wywindowała na taką postać, która wiadomo, że jest ceniona, wiadomo jak śpiewa, co gra, jak wygląda, wiadomo, że bardzo świadomie wybiera repertuar i swoje aktywności różne społeczne, bo też to jest ważna dziedzina jej działalności, więc dla mnie ona jest takim przykładem no naprawdę modelowym i nawet jak ją obserwowałam, bo ją znam i wiem, że też jest inteligentną dziewczyną, jak ją obserwowałam w czasie tego, kiedy stawała się coraz bardziej sławna, to wydawało mi się, że bardzo rzadko ona stawia fałszywe kroki i myślę, nie pytałam jej nigdy o to, ale myślę, że to dlatego, że ona ma strasznie
bardzo racjonalne podejście do siebie jako do artystki. To jest bardzo ważne. Znaczy, myślę o tym, żeby po takich sukcesach, jak tam się wygra, nie wiem, coś, potem nagle przyjdą pierwsze nagrania, pierwsze recenzje i tak dalej, żeby się za bardzo sobą nie zachwycić. Bo to jest pierwszy krok w stronę przepaści, więc trzeba się cieszyć z tego, co się ma, ale nieustannie coś robić nowego. To jest Brodka. A drugi taki przykład wiele lat później to jest Dawid Podsiadło, który no, też miał podobne podejście do swego występu w tym programie. Też nie bardzo się słuchał, bo zawsze jeszcze są jurorzy w takim programie, prawda, którzy czują się w obowiązku coś temu młodemu artyście doradzić, że może on niech tego nie śpiewa, nie gra, tylko zupełnie coś innego, bo to do niego nie pasuje, a to, co oni radzą, to jest fantastyczne. To jest fantastyczne, że oni pomagają, ale trzeba mieć też bardzo takie podejście, nie wiem jak to powiedzieć, takie podejście, nie że krytyczne do tych jurorów, tylko absolutnie słuchać, co oni mówią, bo tam czasami się trafiają rady bezcenne, ale jednocześnie myśleć sobie, dobrze, oni mi radzą tak, ale ja uważam, że ja powinienem zrobić to jednak inaczej. Zawsze najważniejszą postacią w tym wszystkim, o czym ja mówię, jesteście wy. I nawet jak trzeba powiedzieć, nie zrobię tak jakiejś bardzo znanej osobie, bo nie mam przekonania do tego, bo ja chcę iść inną drogą, to jest moim zdaniem najwłaściwsze i właśnie przykładem tego jest Dawid Podsiadło i jego niesamowity potem rozwój, bo przecież on no jakby to powiedzieć, z wokalisty, nie chciałabym go tu w niczym urazić, ale z wokalisty takiego, jakim jest Dawid Podsiadło, się przekształcił w twórcę świetnych piosenek. Jest doskonałym obserwatorem życia współczesnego. Jego piosenki są takimi trochę kronikami naszej rzeczywistości. I jestem jego wielbicielką, naprawdę, tak samo i Moniki. Więc życzę wszystkim, którzy się zabierają do zrobienia kariery, w cudzysłowie, do zaistnienia w tej przestrzeni medialnej. Życzę wszystkiego najlepszego. Życzę wam, żebyście byli szalenie krytyczni w stosunku do wszystkich rad, jakie są wam udzielane, ale jednocześnie, żebyście nie odrzucali ich tak w czambu i w ciemno. No i czego jeszcze życzę? No, że się spotkamy, jak już będziecie jakoś tam rozpoznawalni i przyjdziecie do mnie na wywiad do radia. Mówiłam tak sporo o tych talent show, bo to jest jedna z dróg zaistnienia medialnego. Jednocześnie przywołałam to ostrzeżenie Stanisława Lema, więc jedną z dróg jest pójście do telewizji, a inną z dróg jest zaistnienie w przestrzeni medialnej, czyli w internecie, czyli nie wiem, na YouTubie, Instagramie i we wszystkich możliwych miejscach internetu, gdzie można się pokazać, nie wiem, jakieś TikToki są, no jest tego mnóstwo. Jest tego tak dużo, że po pierwsze bym radziła pewną selekcję w doborze tych właśnie medialnych miejsc w internecie. Nie wiem, takim uniwersalnym jest chyba YouTube, bo my dziennikarze muzyczni na przykład najchętniej korzystamy właśnie z YouTube'a i bardzo chętnie czasami słucham i oglądam jakieś zupełnie nieznane osoby, cały czas w nadziei, że ktoś się objawi, jakaś gwiazda, ale też trzeba pamiętać, że to jest bardzo rzadko. Ale jeśli się jakaś gwiazda objawia, to bardzo, ale to bardzo szybko już wszyscy o tym wiemy, bo jednak jest coś takiego, że jak ktoś bardzo dobrze śpiewa, nie wiem, sam napisał sobie piosenkę, jak ktoś fantastycznie gra na jakimś instrumencie i widać, że pochłania to całe jego jestestwo, to granie, że się oddaje tej muzyce cały czy cała,
to widać, słychać i czuć. I wtedy można na tym coś zacząć budować. A jednocześnie przypomnę Stanisława Lema, internet jest pełen bardzo wielu głupich miejsc, głupich, podstępnych ludzi i musicie na to uważać, bo jak obserwuję show biznes, a teraz jeszcze obserwuję takie zjawisko, że muzyka poważna chce jakby wejść trochę na scenę rozrywkową, bo wiadomo, że tam jest większa widownia i często się miesza powaga z rozrywką i powstają jakieś różne takie hybrydowe pomysły, więc mówię to i do tych, co chcą zrobić karierę, nie wiem, na festiwalu w Opolu i chcą zagrać w filharmonii, wystąpić w filharmonii, że trzeba naprawdę bardzo uważać, bo jest bardzo wiele takich miejsc, które niczego wam nie gwarantują, dadzą bardzo złudną nadzieję i niczym się to nie skończy. Osobną sprawą w momencie takich początków i przy chęci zaistnienia w mediach jest pokazanie się w radiach czy w telewizjach jako wy, jako ta osoba, która ma coś do zaproponowania światu, czyli krótko mówiąc wywiad radiowy bądź telewizyjny. Teraz to się zupełnie połączyło, bo w prawie wszystkich radiach są kamery i potem za chwilę albo nawet od razu na żywo ten wywiad jest w internecie, więc to jakby jest prawie to samo. No i trzeba bardzo uważać, do kogo się idzie, gdzie się idzie i co i jak się mówi, bo każde słowo jest ważne i każde z tych słów może wam albo bardzo pomóc, albo bardzo zaszkodzić. Ja już nie mówię o tej muzyce, którą przynosicie ze sobą na przykład do mnie, do radia albo do telewizji, gdzie też czasami przeprowadzam wywiady. Więc trzeba bardzo uważać i dobrze się przygotować na taką rozmowę i dobrze też jest przygotować się do tej rozmowy w ten sposób, żeby wiedzieć, do kogo się idzie. Bo najgorsze, co może spotkać takiego adepta młodego, i też sama to przeżyłam, to pomylić dziennikarza, do którego przyszedł, a wśród dziennikarzy radiowych, telewizyjnych w tej naszej branży, nie będę dawać żadnych przykładów nazwiskowych, ale funkcjonują takie różne śmieszne opowieści, że człowiek, który przyszedł, żeby siebie zaprezentować, nie wiedział za bardzo, do kogo idzie. To jest naprawdę mała fatyga, żeby sprawdzić. Wszystko jest w internecie, prawda? Więc radzę tak i radzę też, żeby wiedzieć, po co się przyszło, no bo nie można przyjść i powiedzieć, a tu przyniosłam taki kawałek, no może się spodoba słuchaczom, zapuścimy. Trzeba się umieć też przedstawić, więc jeśli na przykład komponujecie też i ta piosenka, czy ten utwór jest wasz, no to trzeba umieć powiedzieć, dlaczego on powstał i tak dalej. To są takie może trochę, nie wiem jak powiedzieć, elementarne rady, ale z doświadczenia swojego wiem, że często się zdarzało, że właśnie przychodził taki delikwentka i tylko czekali na pytania od dziennikarza. A czas radiowy jest tak w tej chwili cenny, że jak ktoś przychodzi i odpowiada na pytania półgębkiem albo wcale nie odpowiada, bo mu się pytanie nie podoba, to ten dziennikarz za chwilę z nim kończy, zagra tą jego piosenkę czy ten jego utwór, człowiek sobie pójdzie i tyleśmy go widzieli i słyszeli. No to nie o to nam chodzi, prawda? To już może na tym zakończymy ten odcinek o okrutnym show biznesie. Ja specjalnie mówię show biznesie, bo zarówno rozrywka, jak i powaga to teraz jest show biznes szeroko rozumiany, ale w następnym odcinku będzie więcej.